Witam serdecznie dzisiaj po południu. Polska gospodarka, co się dzieje na początku 2023 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Polska gospodarka, co się dzieje na początku 2023 roku? Wczorajsze dane makroekonomiczne i dzisiejsze dane makroekonomiczne z Polski, które poznaliśmy za luty, pozwalają nam pokazać, jaki jest obraz polskiej gospodarki w drugim miesiącu pierwszego kwartału tego roku, żeby zrozumieć, co się dzieje i gdzie dokładnie jesteśmy, wymapować sytuację, by być świadomym tego, jakie zjawiska ekonomiczne teraz są wokół nas. Dzisiaj najważniejszą publikacją były dane o sprzedaży detalicznej. W ujęciu nominalnym, jak i realnym dane były zdecydowanie gorsze niż zakładały nawet pesymistyczne prognozy, więc dane są negatywnie sygnalizują procesy gospodarcze, które się dzieją w polskiej gospodarce, ale dla nas najistotniejsze jest to ujęcie realne, ponieważ tutaj to pogłębienie negatywnych zjawisk widać na dynamice już wyraźnie poniżej zera, minus 5% w ujęciu rok do roku naprawdę robi wrażenie i sygnalizuje, że polska gospodarka cierpi właśnie z powodu zjawiska, jakim jest inflacja, ponieważ ujęcie realne, jeszcze raz przypominam, jest to uwzględnienie inflacji w danych makroekonomicznych, dlatego też te nominalne wartości teraz nie są aż tak szczególnie istotne. I gdzie dokładnie jest ta sprzedaż detaliczna, co kupujemy, co sprzedajemy, widzimy na kolejnych bardzo interesujących wykresach. Więc te pierwsze informacje, które poznaliśmy za luty, które jeszcze nie zaczynają obejmować w ujęciu rok do roku napływu bardzo dużej ilości nowych konsumentów w polskiej gospodarce. Myślę, że te marcowe dane będą szczególnie jeszcze lepiej będą pokazywały faktyczny obraz gospodarki, jaki jest wpływ teraz po roku od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, jaki jest wpływ tego napływu konsumentów, bardzo szerokiego strumienia nowych konsumentów do polskiej gospodarki, więc te dane za marzec, które poznamy w okolicach 15 kwietnia, będą jeszcze istotniejsze i pozwolą nam już naprawdę ocenić, jaki jest stan polskiej gospodarki w pierwszym kwartale tego roku. Wczoraj poznaliśmy dane o produkcji przemysłowej i jak widzimy, ona była także wyraźnie gorsza niż zakładały prognozy i na tym wykresie także to dobitnie widzimy, że dane ewidentnie zawiodły i sygnalizują wraz z danymi o sprzedaży detalicznej, że na początku 2023 roku dzieje się źle w polskiej gospodarce, że zjawiska, z którymi się borykamy, kierują nas ku recesji. Być może takie zjawisko recesyjne już teraz występuje, a dla gospodarki najgorsze jest to, że przeważa negatywne zjawisko, jakim jest ujemna, realna sprzedaż detaliczna, która była wyraźnie gorsza niż zakładała mediana prognoz. Z pozytywnych informacji poznaliśmy także dane dotyczące wydatków budowlano-montażowych i okazało się, że te dane akurat zaskoczyły pozytywnie. Tutaj produkcja budowlano-montażowa była lepsza niż zakładał konsensus prognoz. Widać na wykresie, jak bardzo łagodna zima sprzyja temu, żeby budownictwo w Polsce odżyło i może to być pewien czynnik, który doprowadzi do tego, że nie będzie jednak negatywnych weryfikacji dynamik wzrostu PKB w pierwszym kwartale tego roku. Natomiast te dane moim zdaniem są ciekawostką. A co i gdzie jest najbardziej kupowane, widzimy to na kolejnych wykresach. Natomiast jeżeli rozpatrujemy rozpoczęte nowe budowy i pozwolenia na budowę, to widzimy, że te spadki w ujęciu rok do roku sięgają 40% i są to najbardziej odchylone wartości od 2008-2010 roku i wyznaczają nam prawdopodobnie dołek koniunktury w sektorze budowlanym, w sektorze tutaj nieruchomościowym i jeżeli oczywiście perspektywy co do przyszłych stóp procentowych będą optymistyczne, to naprawdę możemy być teraz właśnie świadkami tworzenia dna. O przyszłych stopach procentowych w Polsce będziemy mówić w dalszej części tego materiału. Teraz te trzy publikacje tworzą nam
obraz realnej, rzeczywistej sytuacji w polskiej gospodarce, ponieważ to są twarde dane makroekonomiczne. To nie są żadne ankiety, żadne opracowania analityczne, to są fakty, które się dzieją w polskiej gospodarce i to, z czym mamy faktycznie do czynienia. Mieliśmy także do dyskontowania dane o inflacji producenckiej i w tym wypadku była ona wyższa od tego, jak zakładały, to co zakładały prognozy, ale po weryfikacji względem rewizji za ostatni miesiąc myślę, że jednak dane pokazują tendencje dezinflacyjne w bardzo dobrym stanie, że to zjawisko dezinflacyjne faktycznie występuje i dodatkowo poznaliśmy także dane o wynagrodzeniach w Polsce, które także były lepsze niż zakładały prognozy i to, że tempo wzrostu wynagrodzeń jest wyższe prawie o 2 punkty procentowe od prognoz, może być dobrym buforem, który powstrzyma, żeby te negatywne zjawiska związane z kształtowaniem się trendu na realnej sprzedaży detalicznej, na wynikach polskiej konsumpcji, żeby były powstrzymywane, chociaż cały czas oczywiście wynagrodzenia rosną w tempie ujemnym i warto być tego świadomym. Drodzy Państwo, i w tym momencie zachęcam do tego, ponieważ mówiliśmy o wynagrodzeniach realnych, czyli tych pomniejszonych o tempo wzrostu cen, zachęcam do specjalnego raportu, który jest tam na dole podlinkowany w opisie i w komentarzu, o najwyższej inflacji w XXI wieku. O co chodzi w polityce monetarnej? Są tam także odpowiedzi na pytanie, co ECB dalej zrobi i co dalej z PLN, jakie są perspektywy właśnie w sytuacji, kiedy inflacja jest najwyższa od XXI wieku. Przypominam, jest ten raport podlinkowany tam w opisie i w komentarzu. Jakie są reakcje, drodzy Państwo, rynkowe po tych danych makroekonomicznych, które poznaliśmy? Polskie obligacje zupełnie zlekceważyły te dane makroekonomiczne i podlegają tendencjom, które widzimy na światowych obligacjach. Polskie obligacje są kupowane, widzimy, że ETF cały czas jest wyżej niż miało to miejsce w piątek na zamknięciu, czyli presja na polskie obligacje cały czas występuje. Rynek wierzy w procesy dezinflacyjne i wierzy także we wnioski, które za chwilę Państwu przekażę, a one dotyczą perspektyw co do przyszłości stóp procentowych w naszym kraju. Jak widzimy na wykresie WIBOR-u 3-miesięcznego, on znowu zaczyna spadać, ale dla nas najistotniejsze jest to, jak rynek własnymi pieniędzmi obstawia, co się stanie w polskiej polityce monetarnej, jakie będą dalsze ruchy w polityce monetarnej. I tutaj ewidentnie widzimy, że są utrzymane, a nawet potwierdzone wcześniejsze wskazania, które mówiły, że jest ogromna szansa na to, że będzie pierwsza obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych jeszcze do września, czyli do końca letnich wakacji będziemy już w cyklu obniżek stóp procentowych, a kiedy zobaczymy wykresy, które pokazują, jak rynek obstawia, co się wydarzy do końca 2023 roku, to rynek zaczyna wyceniać, że będą 3, a nawet 4 obniżki stóp procentowych, czyli możemy być nawet o 100 punktów bazowych, 1 punkt procentowy niżej na stopie procentowej Narodowego Banku Polskiego niż ma to miejsce teraz. Czyli rynek naprawdę, jeszcze raz przypomnę, obstawiając własnymi pieniędzmi, milionami, miliardami euro, dolarów, złotych, to co się wydarzy na polskich stopach procentowych, zakłada, że one zaczną spadać w drugiej połowie 2023 roku i to są bardzo optymistyczne wnioski. Rynek ewidentnie na to stawia na procesy dezinflacyjne i jest to bardzo zbieżne z tym, co się na przykład dzieje na oczekiwaniach co do amerykańskiej stopy procentowej, amerykańskiej trajektorii zachowania polityki monetarnej, więc tutaj nie ma żadnej rozbieżności, nie jest to jakiś ewenement. I teraz przejdźmy do tego, co się dzieje na świecie. Ponieważ rynek powinien dzisiaj spokojnie czekać na jutrzejszy Fed, który jest zdecydowanie najważniejszą figurą, najważniejszym wydarzeniem w gospodarce w tym tygodniu, a być może nawet w całym tym miesiącu. Zobaczymy, jak Fed reaguje na te będące w tle zawirowania w sektorze bankowym, a co teraz rynek przyszłych stóp procentowych pokazuje. Wykres dla amerykańskiej perspektywy stóp procentowych i dla strefy euro zakłada i sygnalizuje, że naprawdę jednak jest wiara w to, że może być podwyżka stóp procentowych, ale tylko o 25 punktów bazowych do końca pierwszego półrocza tego roku, a później już będą obniżki stóp procentowych, zwłaszcza dla Stanów
Zjednoczonych i tutaj naprawdę nic się nie zmieniło. Obserwujemy także zachowania amerykańskich obligacji, które jutro będą nam pokazywały i wzmacniały te tendencje na wszystkich innych klasach aktywów, bo od perspektyw co do przyszłych stóp procentowych bardzo wiele zależy. Amerykańskie obligacje 10-letnie testują średnią dwustosunkowo na wykresie dziennym, okolice 3,45. Widzimy, że rynek naprawdę o ten poziom walczy, ma on dla rynku duże znaczenie. Bardzo podobnie jest na amerykańskich obligacjach dwuletnich i widzimy tutaj, jaka jest ogromna amplituda wahań. Jeszcze raz przypomnę, jest teraz największa zmienność od 1987 roku, czyli naprawdę te wydarzenia są niezwykle istotne. Zawirowania w sektorze bankowym wpływają na wycenę i percepcję przyszłych stóp procentowych, które są obrazowane między innymi zachowaniem amerykańskich stóp procentowych. No i w tym wypadku dzisiaj widzimy wzrosty tych rynkowych stóp procentowych i konsekwencje tego wzrostu, na przykład na rynku złota, o czym za chwilę będzie mowa, ale w tym miejscu chciałbym jeszcze się skupić na amerykańskim dolarze, który także ewidentnie chce rosnąć. Rynek spodziewa się, że będziemy wkrótce świadkami pivotu w polityce monetarnej Fedu. Moim zdaniem taka jest interpretacja tych wydarzeń, a przejście ostatnich maksimów zachęca do tego, żeby wierzyć, że euro-dolar będzie się starał znowu wrócić w okolice maksimów, które były kilka tygodni temu stworzone. Widać je na wykresie i oczywiście wzrosty euro-dolara będą miały swoje konsekwencje na całym świecie, ponieważ sprzyjają one przede wszystkim rynkom emerging markets, czyli takim parkietom jak polski, więc moim zdaniem rośnie także prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami dobrej sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Już to widać, będzie presja na polskie aktywa, zwłaszcza na polskie obligacje i należy się po prostu z tego cieszyć, że złoty będzie miał potencjał ku temu, żeby się umocnić. Mówiłem już o złocie, jaka jest jego reakcja na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji. Tutaj mamy korektę tego ostatniego impulsu, poziomy $2000 widocznie, ewidentnie pracują. Jutro się dowiemy, jaka będzie reakcja na rynku przyszłych stóp procentowych, a także na rynku złota, więc dopiero jutro spodziewajmy się bardzo dużej zmienności na złocie i na wykreowaniu następnego impulsu. Miedź wraca na ważny poziom $8650, czyli wspiera popyt na ryzyko. Nawet ropa naftowa próbuje wzrosnąć i zaatakować poziom $70, ale tutaj utrzymywanie poniżej tego wsparcia faworyzuje jednak scenariusze prospadkowe. Obserwujemy cały czas presję na ryzyku na Bitcoinie i moim zdaniem Bitcoin bardzo ładnie zaczyna sygnalizować, jaka może być kolejna ścieżka ruchu na indeksach giełdowych. Popyt na ryzyko także jest wspierany wzrostem euro-dolara w tym wypadku i indeksy giełdowe na Wall Street będą miały dzisiaj potencjał, żeby wrócić na poziom 4000 punktów. Jeżeli tak się stanie, indeks Standard & Poor's otworzy sobie przestrzeń do powrotu do tendencji wzrostowych, ponieważ rynek naprawdę zobaczy, jaka jest gigantyczna odporność na te ostatnie wydarzenia, ale myślę, że jednak scenariuszem bazowym będzie to, że na małej zmienności będziemy oczekiwać na ten jutrzejszy Fed, który ma naprawdę ogromne znaczenie i jeszcze lepiej jest na giełdzie w Europie, ponieważ znowu zachodzi ten sam mechanizm. Wzrosty euro-dolara faworyzują akcje europejskie względem tych akcji w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim są faworyzowane scenariusze wzrostu indeksów giełdowych rynków emerging markets, więc rynki emerging markets w Europie, takim jak warszawska giełda papierów wartościowych, ma największy potencjał ku temu, żeby dobrze zareagować na te wydarzenia, które się dzisiaj dzieją. A z danych makro, które poznaliśmy, czyli wskaźniki ZEW, były bardzo bliskie prognozom i są zupełnie dzisiaj zignorowane i tak powinno być podczas całej dzisiejszej sesji. Zobaczymy, co się wydarzy. Stawiam, że będzie raczej dzisiaj sesja na przeczekanie, na doczekanie do Fedu. Drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do specjalnego materiału, który jest tam podlinkowany w opisie i w komentarzu, dotyczący tego, że mamy największą inflację w XXI wieku. W tym raporcie jest o tym, co będzie się działo w polityce monetarnej, na czym polityka monetarna polega, co powinien zrobić ECB, jakie są perspektywy w polityce monetarnej w strefie euro i oczywiście jakie są szanse na umocnienie, a jakie są szanse na osłabienie krajowej waluty. Zachęcam, żeby się z tym raportem zapoznać.
Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam!